Powiedziałam mojej rodzinie, że musimy ograniczyć wydatki, jeśli chcą, żebym ja spłacała ich hipotekę. Kiedy wróciłam, zamki były wymienione, a moje rzeczy stały na dworze. Przemyśl swoje działania, powiedzieli, i tak zrobiłam. Mam na imię Olivia Duzen, mam 28 lat. Jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, włączyć powiadomień, zostawić lajka i komentarz pod filmem. Nigdy w życiu nie spodziewałam się stać przed domem mojej rodziny, patrzeć na moje rzeczy rozrzucone na trawniku niczym śmieci. Po 3 latach poświęcania własnych marzeń, by uratować ich dom przed egzekucją, oto moja nagroda. Przyczepiona do mojej walizki kartka głosiła: przemyśl swoje działania. Twoja zdrada zraniła mnie bardziej niż jakikolwiek nóż. Dałam wam wszystko, a wyrzuciliście mnie. Jeśli to czytasz, daj łapkę w górę i zasubskrybuj, oraz napisz, skąd mnie oglądasz. Muszę ci opowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło. Wychowywana w średniozamożnej dzielnicy Columbus, Ohio, zawsze byłam odpowiedzialna. Gdy inne dzieci wydawały kieszonkowe na słodycze i zabawki, ja odkładałam na studia. Mój ojciec, Robert, brygadzista w fabryce, i matka, Susan, recepcjonistka na pół etatu, byli sumienni, lecz bez zdolności planowania finansowego. Mimo to mieliśmy wystarczająco, a kiedy zostałam pierwszą absolwentką w rodzinie, byli niezmiernie dumni. Po uzyskaniu dyplomu z finansów, zaczęłam pracę jako młodsza analityczka finansowa w prestiżowym Summit Consulting w Columbus. Pensja była skromna, ale i tak przewyższała zarobki moich rodziców. Wynajęłam małe mieszkanie w centrum i zaczynałam budować karierę. Zaczęłam odkładać pieniądze z wizją domu na własność do 30 roku życia, portfela inwestycji, może nawet przedwczesnej emerytury. Przyszłość zapowiadała się świetnie. A potem nadeszła recesja. Zakład, w którym pracował tata przez 23 lata, zredukował zatrudnienie. W wieku 54 lat został bez pracy, z przestarzałymi umiejętnościami i w konkurencyjnym rynku. Mama nie mogła opłacać rat kredytu, szczególnie mając 2 dorastających dzieci. Mój młodszy brat, Daniel, 25 lat, porzucił studia po 3 semestrach, mówiąc, że to nie dla niego. Skakał od jednej pracy detalicznej do drugiej, żadna nie trwała dłużej niż kilka miesięcy. Moja siostra, Chloe, 22 lata, studiowała sztukę w kosztownej prywatnej uczelni, przekonana, że zostanie kolejną wielką amerykańską malarką, choć jej komercyjna szansa była ograniczona. Kiedy tata zadzwonił pewną niedzielę 3 lata temu ze złamanym głosem, mówiąc, że mogą stracić dom, nie zawahałam się. Pomogę, obiecałam. Tylko do czasu, aż tata znajdzie pracę. To CO zaczęło się jako tymczasowe wsparcie, powoli się rozrosło. W miarę jak awansowałam na starszą analityczkę, dostałam podwyżkę, która pozwalała mi utrzymywać rodzinę i osobno mieszkać samodzielnie. Czułam dumę i byłam ich bezpieczną przystanią, ich opiekunką. Jesteś naszym aniołem stróżem, mówiła mama podczas niedzielnych kolacji, podając moją ulubioną lasagnę. Tata wznosił toast: za Olivię Duzen największy nasz sukces. Nawet rodzeństwo doceniało to po swojemu. Daniel czasem mył mój samochód, a Chloe namalowała mój portret, wiszący w honorowym miejscu w salonie. Czułam się ważna, potrzebna. To tylko tymczasowe, powtarzałam sobie każdego miesiąca, wykonując przelew za hipotekę. Wkrótce się odbiją. Po pół roku tata dostał zatrudnienie na pół etatu w sklepie z narzędziami, coś tam zarabia, mówił optymistycznie. Każda drobna pomoc się liczyła, ale sytuacja wciąż się nie poprawiała. Mama rozwinęła artretyzm i mogła pracować tylko kilka godzin. Daniel był chronicznie pozatrudniony. Chloe potrzebowała pieniędzy na materiały i opłaty wystawowe, sądziłam, że to jej wielka szansa. Zaczęłam pokrywać nie tylko hipotekę, ale także rachunki, ubezpieczenie auta, jedzenie. Moje cele zostały w czasie, lecz wierzyłam, że ten poświęcenie się opłaci, jej rodzina jest najważniejsza, prawda? Na weselu kuzyna, ciotka Brenda przyciągnęła mnie na bok. Robisz za dużo dla nich, ostrzegła mnie. Mogą żyć bez twojej pomocy. Odrzuciłam jej słowa śmiechem, pomogli też by mi, gdyby było odwrotnie. Lecz gdy cisza zapadała przed snem, pytałam się, czy naprawdę tak zrobią? To pytanie mnie dręczyło, więc je odsuwałam.
Oni są moją rodziną, oczywiście, że tak. Zbliżała się pierwsza rocznica naszego porozumienia, oczekiwałam zmian. Może tata dostanie lepszą pracę, Daniel ustabilizuje się zawodowo, mama omówi plan stopniowego przejmowania wydatków. Tymczasem, podczas uroczystej kolacji rocznicowej, mama ogłosiła, że zamierzają remontować kuchnię. Nic luksusowego, zapewniała. Tylko blaty. Nowoczesne sprzęty AGDT, które mamy, są przestarzałe. Mrugnęłam zdziwiona. To brzmi drogo. Czy na pewno to najlepszy moment? Mieszkamy z tą starą kuchnią już 15 lat, wtrącił tata. Należy nam się mała poprawka, prawda? A Oliwia w pracy też to czuje, dodała mama z dumą w głosie. Nie będzie to duże obciążenie. Napięłam się, uśmiechnęłam wymuszenie i zmieniłam temat. Jednak tamtej nocy, wracając do mojego mieszkania, ogarnęło mnie niepokojące uczucie. Coś w naszej rodzinnej dynamice uległo zmianie. Nie potrafiłam jednak nazwać, co dokładnie. Remont kuchni i nie doszedł do skutku. Delikatnie odradzałam tę inicjatywę, lecz propozycje pojawiały się z coraz większą częstotliwością. Tata domagał się nowej łodzi wędkarskiej, bo ta stara nie jest bezpieczna. Mama zasługiwała na rejs wakacyjny, przecież tyle razem przeszliśmy. Daniel pragnął spróbować start UPU, ale potrzebował środków początkowych. Chloe twierdziła, że potrzebuje osobnego miejsca do pracy, bo jej kreatywna energia w domu jest przytłaczająca. Odrzucałam te prośby, ale z każdym kolejnym nie widziałam, że nasz wzajemny stosunek staje się chłodniejszy. Telefoniczne rozmowy skracały się, nasze niedzielne obiady nabierały napięcia. Wmawiałam sobie, że wszystko jest w porządku. Przede wszystkim dbałam o bezpieczeństwo domu, by światło się paliło, a jedzenie było na stole i to chyba powinno wystarczyć. 2 lata po tamtym porozumieniu dostałam kolejny awans, starszy menedżer portfela. Za tym poszedł solidny wzrost płacy. Postanowiłam uczcić to, zapraszając rodzinę do eleganckiej restauracji w centrum. Kiedy szampan wlał się do kieliszków, razem z bąbelkami rozlały się ciepłe słowa aprobaty. Zawsze wiedziałem, że ci się uda, rozpromienił się tata. Determinacja Duszyna, Duzen, to cud. Jesteśmy szczęściarze, że cię mamy, dodała mama, ściskając moją dłoń. Tamtego wieczoru poczułam falę dumy i obietnicę świetlanej przyszłości. Uciszyłam w myślach cichą wątpliwość. Sytuacja nie jest spektakularna, ale robimy to, co trzeba. Rodzina wspiera rodzinę. To chwilowe, tylko wymaga więcej czasu. W końcu wszystko się wyrówna. Nie mogłam przewidzieć, jak dramatycznie i jak szybko. Równowaga się roztrzaska albo że znajdę się na skraju tej samej, wiernie opłacanej przeze mnie, rodziny sama, otoczona jedynie swoimi rzeczami. I tym okrutnym liścikiem, przemyśl swoje czyny. Na 6 miesięcy przed wyprowadzeniem się zauważyłam niepokojące wzorce w ich wydatkach. Co kiedyś zdarzało się okazjonalnie, teraz stało się rutyną. Luksusowy styl życia, finansowany po cichu przez mój stały dochód. Pewnego weekendu tata wjechał do garażu z nową łodzą za 15 000, zastąpioną tą niespieszną i niepewną, o której się skarżył. Kiedy zapytałam, jak ją sfinansował, wzruszył ramionami. Wziąłem pożyczkę osobistą, oprocentowanie jest rozsądne, zapewnił. Po tylu trudach zasłużyłem na coś ładnego. Mama porzuciła sklepy z odzieżą typu outlet. W kuchni znalazłam paragon z Nordstrom za poważną sumę. Całe życie nosiłam rzeczy z promocji, odparła defensywnie. Teraz, gdy w końcu mamy stabilizację, powinnam pozwolić sobie na piękne rzeczy. Ta fraza, w końcu mamy stabilizację, uderzyła mnie jak lodowata kąpiel. Ich stabilność wyrosła na gruncie mojej pensji. Jednak oni traktowali to jako zasługę kolektywu, nie mojego świadomego poświęcenia. Daniel zrezygnował z kolejnej, 3. już pracy w tym roku. Powód? Rozkazał mu przepracować świąteczny weekend i poczuł się urażony. 2 miesiące bez pracy. W tym czasie kupił nową konsolę i wiele drogich gier. Szukanie pracy jest stresujące, wyjaśnił, kiedy uniosłam brew. Potrzebuję czegoś, co mnie od tego odwróci. Wydatki Chloe na edukację artystyczną rosły lawinowo.
O ile czesne było finansowane głównie pożyczkami studenckimi, o tyle materiały, warsztaty, opłaty za zgłoszenie do galerii były dodatkowe. Gdy poprosiła o $2000 na wyjazd na artystyczny retreat do Santa Fe, przekonując, że to nieoceniona szansa na network, zgodziłam się niechętnie. Tymczasem moje własne cele finansowe próchniały. Fundusz na wkład własny pod dom miał się stagnacyjnie. Portfel inwestycyjny rósł w tempie żółwia, znacznie poniżej rekomendacji doradców dla kogoś w moim wieku. Rezerwa na czarną godzinę była zużywana i odbudowywana kilkukrotnie, bo z rodziny co chwila wyskały nagłe wydatki. Sprzężenie zwrotne presji zawodowej nasilało się więcej projektów, więcej klientów, więcej godzin do 60-tygodniowo, w nadziei, że zarobię na materialne oczekiwania rodziny. Wracałam do domu wyczerpana tylko po to, by znaleźć w skrzynce mailowej kolejny rachunek albo żądanie. Podczas rzadkiego wieczornego spotkania z przyjaciółką Sarą Hansen zwierzyłam się. Słuchaj, powiem szczerze, bo cię kocham, powiedziała Sara, odkładając kieliszek wina ostro. Oni z tego korzystają. To niesprawiedliwe, odparłam automatycznie. Przechodzą trudne czasy? Przez 3 lata. Uniosła brew. To nie trudne czasy, to styl życia. Jesteś tym, kto finansuje wszystko, podczas gdy własne życie włożone zostało na półkę. Rzuciłem słowa, które brzmiały jak wyrok. Rodzina, dodałem, jakby to jedno słowo wyjaśniało wszystko. Rodzina wspiera się w trudnych chwilach. Oczywiście, odpowiedziała, ale ton jej głosu sugerował coś więcej. Jednak wygląda to jednostronnie. Co wy robicie, żeby poprawić swoją sytuację? Och, czy mój ojciec aktywnie szuka pracy? Czy mój brat stara się rozwinąć jakąś umiejętność zawodową? Czy moja siostra myśli, jak sobie poradzi po uzyskaniu dyplomu artystycznego? Poruszyłam się niespokojnie na krześle. Próbują, naprawdę próbują, powiedziała miarowo, z malejącą nadzieją w głosie. A może odkryli, że łatwiej jest polegać na tobie? Umożliwiasz im to. A im dłużej tak będzie, tym trudniej im będzie zmienić ten wzorzec. Na zewnątrz machnęłam ręką, udając lekceważenie, ale jej słowa przebiły się do mojej świadomości. Tego wieczoru, przeglądając mój arkusz kalkulacyjny budżetu domowego, obliczyłam w ciągu 3 ostatnich lat przekazałam rodzinie ponad $7000 amerykańskich. Ta suma przyprawiła mnie o zawrót głowy. Na kolejnej niedzielnej kolacji mama znów ogłosiła, że myśli o remoncie kuchni. Pokazała mi stylowe zdjęcia z katalogów, marmurowe blaty, sprzęt AGD w jakości profesjonalnej. Nie oczekujemy, że zapłacisz za wszystko, uspokajała, jakby to było łaskawe. Tylko chcesz pomóc sfinansować. Coś we mnie pękło. Mamo, nie sądzę, by teraz był odpowiedni czas na duże wydatki. Już teraz pokrywam kredyt hipoteczny i większość waszych rachunków. Dokładanie kolejnych kosztów nie wydaje się rozsądne. Twój wyraz twarzy przeszedł od ekscytacji do bólu, pomyślałam, bo zdarzało mi się to widzieć coraz częściej. Myślałam, że będziesz szczęśliwa razem z nami, że chcemy uczynić dom lepszym. To nie kwestia szczęścia, przerwała, próbując tłumaczyć. To kwestia rzeczywistości finansowej. Tata nadal jest w niepełnym wymiarze, Daniel nie wnosi stałego wkładu, a edukacja Chloe jest kosztowna. Branie na siebie długu na rzeczy niepotrzebne nie jest teraz rozsądne. Czyli CEO. Mamy żyć w starym domu, bo ty tak mówisz. Głos mamy przeszył dom niczym nóż. Słowa, które słyszałam w jej tonie coraz częściej. Nie o to mi chodziło. Odpowiedziałam, czując dobrze znany supeł frustracji i winy. Sugeruję, byśmy priorytetowali potrzeby nad zachciankami, dopóki wszyscy nie staną na nogi. Robisz tak, jakbyśmy się od was uwzięli, wtrącił ojciec, zapalczywy i zaczerwieniony. Przecież my zrobiliśmy dla ciebie wszystko. Wychowaliśmy cię, opłaciliśmy studia. Jestem wam za to wdzięczna, szybko dodałam. Ale studia sfinansowałam w dużej mierze sama dzięki stypendiom i pracy. I chętnie pomagam w rzeczach podstawowych. Po prostu uważam, że luksusy mogą poczekać. Wieczór tylko się zaostrzył. Odeszłam, czując się jak czarny charakter, sugerując rozsądną politykę finansową,
jednocześnie przekazując im pieniądze z własnych oszczędności, by zapłacić ich zaległy podatek od nieruchomości, który zupełnie przeoczyli. W drodze do domu nienawiść do samej siebie rosła, targana poczuciem, że jestem egoistyczna i kontrolująca. Może ma rację, myślę, może to ja wzmacniam ten destrukcyjny wzorzec. Tego samego wieczora stworzyłam arkusz kalkulacyjny dokumentujący każdy dolar, który przekazałam rodzinie w ciągu ostatnich 3 lat. Całkowita suma. Oszałamiająca. Mogłam już być właścicielką domu w niektórych częściach kraju. Mogłabym rozpocząć własny biznes albo podróżować po świecie. Zamiast tego mam wychudzone oszczędności, narastający stres i rodzinę, która wygląda raczej, jakby uznawała moje wsparcie finansowe za swoje prawo, a nie łaskę. Mimo to powtarzałam sobie, ale to przecież rodzina, oni zrobiliby to samo dla mnie, prawda? To pytanie zaczęło mi dręczyć myśli coraz częściej, zwłaszcza gdy dostrzegałam, jak szybko ich serdeczność gaśnie, gdy kwestionuję ich prośby. Ich miłość wydaje się warunkowa, uzależniona od mojej kieszeni. Myśl o tym bolała tak bardzo, że bałam się zbadać to bliżej. Postanowiłam w końcu szczerą rozmowę o granicach i oczekiwaniach. Ale zawsze coś stawało mi na przeszkodzie. Ojciec wyglądający na wyczerpanego, mama jęcząca o bólu stawów, Daniel wreszcie na rozmowie kwalifikacyjnej, Chloe z uznaniem za swoje dzieła. Chwila nigdy nie była idealna. Aż w końcu życie pchnęło mnie do tego dramatycznie w sposób, którego nigdy bym się nie spodziewała. We wtorek rano przyszedł e-mail, tytuł miał posępny, mało mówiący. Ważne ogłoszenie od firmy, prosimy o przeczytanie. Summit Consulting, mój pracodawca przez 6 lat, przechodził gruntowną restrukturyzację po utracie kilku kluczowych klientów. W planie były konsolidacje departamentów, likwidacje stanowisk i słowa, które przyszyły mnie lodem, dostosowania wynagrodzeń. Tego popołudnia zadzwonił mój szef, David Wilson, zaprosił mnie do swojego gabinetu. Jego twarz była ponura, gdy usiadłam naprzeciwko. Olivia, wiesz, że bardzo cenię twoją pracę, zaczął. Zaraz jednak przyszliśmy do wiadomości, której obawiałam się najbardziej. Jesteś jedną z naszych najlepszych analityczek i mocno zabiegałem o utrzymanie twojego stanowiska. Niestety zespół wykonawczy kazał nam obciąć budżety działowe o 15%. Udało mi się utrzymać wszystkie stanowiska, ale oznacza to obniżki wynagrodzeń. Postawił przede mną dokument. To będzie twój nowy pakiet wynagrodzeń od przyszłego miesiąca. Na końcu widniała liczba 20% mniej niż dotychczas, czyli niemal $24,000 amerykańskich rocznie. Moje dłonie zamarzły, serce waliło, wiedziałam, co to oznacza dla mojego finansowego balansowania się na krawędzi. Czy jest pole do negocjacji? Zapytałam, starając się zachować opanowanie w głosie. David pokręcił przecząco. Jego wzrok pełen był żalu. To albo. Decyzja dotyczy też usunięcia 2 stażowników. Myślę, że to chyba bardziej sprawiedliwe. Jeśli rynek się poprawi, przyjrzymy się ponownie twojej pensji w następnym kwartale. Skinęłam głową mechanicznie, podpisałam aneks do umowy i w jakiś sposób wróciłam do swojego biurka, nie załamując się. Konsekwencje były druzgocące. Ledwo udawało mi się utrzymać obecne zobowiązania finansowe przy pełnym wynagrodzeniu, z tą obniżką coś musiało ustąpić. Tego wieczoru rozłożyłam wszystkie dokumenty finansowe na stole w jadalni, wyciągi bankowe, arkusze kalkulacyjne z budżetem, rejestry opłat i rachunków. Liczby opowiadały surową historię. Między czynszem, ratą za samochód, kredytami studenckimi a pomocą dla rodziny, i tak już rozciągałam każdy dolar do granic możliwości. Redukcja dochodów o 20% całkowicie zburzyłaby tę kruchą równowagę. Analizowałam scenariusz za scenariuszem, szukając wykonalnego rozwiązania. Przeprowadzka do tańszego mieszkania. Kara za zerwanie umowy najmu zniweczyłaby krótkoterminowe oszczędności. Refinansowanie kredytu na samochód. Wyższe oprocentowanie oznaczałoby wyższe koszty w dłuższej perspektywie. Ograniczenie wsparcia dla rodziny. Sama myśl ścisnęła mnie w żołądku, ale z każdą minutą wydawała się coraz bardziej realną opcją.
Następnego dnia umówiłam się na spotkanie z Jennifer Cooper, doradczynią finansową, którą polecił mi kolega. Jej biuro było skromne, ale profesjonalne, a jej sposób bycia bezpośredni, ale pełen współczucia. Patrząc na twoją sytuację finansową, i powiedziała po przejrzeniu moich dokumentów, jesteś na granicy kryzysu. Utrzymujesz finansowo 5 dorosłych osób jednym dochodem, a teraz ten dochód ma się znacznie zmniejszyć. To rodzina, i odpowiedziałam odruchowo. Rozumiem lojalność wobec rodziny, odparła Jennifer łagodnym tonem. Ale jest różnica między pomocą w trudnych chwilach, a umożliwianiem długoterminowej zależności. Na podstawie tego, co mi opowiedziałaś, ten układ trwa już 3 lata i przez ten czas członkowie twojej rodziny nie wykazali większego wysiłku, by poprawić swoją sytuację. Spotkały ich przeciwności, broniłam się słabo. Przeciwności spotykają każdego, odpowiedziała. Pytanie brzmi, jak na nie reagują? Czy aktywnie pracują nad tym, by stać się samowystarczalni, czy raczej osiedli w zależności od ciebie? To pytanie zawisło w powietrzu, bolesne i trafne. To, co martwi mnie najbardziej, kontynuowała Jennifer, wskazując na mój arkusz kalkulacyjny, to fakt, że wielokrotnie wyczerpywałaś swój fundusz awaryjny, wstrzymałaś składki emerytalne i zaniedbałaś własne ważne życiowe cele. A tymczasem wydatki twojej rodziny sugerują, że nie doceniają oni w pełni twoich poświęceń. Pochyliła się z poważnym wyrazem twarzy. Olivia, jeśli nadal będziesz podążać tą drogą z ograniczonymi dochodami, za 3 miesiące wpadniesz w długi na kartach kredytowych. Za rok możesz już sama znaleźć się w poważnych tarapatach finansowych. Nie możesz się spalać, by ogrzewać innych. Wyszłam z jej biura z kompleksowym planem odbudowy finansowej i jedną, nieuniknioną rekomendacją. Musiałam natychmiast znacząco ograniczyć finansowe wsparcie dla rodziny. Tego wieczoru zadzwoniłam do cioci Laury, siostry mojej mamy, rodzinnej kustoszki prawdy. W przeciwieństwie do moich rodziców, Laura zbudowała stabilne życie finansowe dzięki skrupulatnemu planowaniu i wyznaczaniu granic. Nie jestem zaskoczona i westchnęła, kiedy wyjaśniłam jej swoją sytuację. To schemat w naszej rodzinie, sięgający pokoleń. Twoi dziadkowie robili to samo twojej mamie, dopóki nie pomogłam jej postawić granic. Miałam nadzieję, że ten cykl nie będzie kontynuowany przez ciebie. Dlaczego mnie nie ostrzegłaś? Zapytałam z bólem w głosie. Czy wtedy byś mnie posłuchała? Odpowiedziała cicho, lecz bezpośrednio. 3 lata temu, kiedy to się zaczęło, byłaś zdeterminowana, by zostać zbawczynią rodziny. Musiałaś się sama oparzyć. Ale to moja rodzina, nalegałam ze łzami w oczach. Nie mogę ich porzucić. Wyznaczanie zdrowych granic to nie porzucenie, skorygowała mnie Laura stanowczo. To tak naprawdę najbardziej kochająca rzecz, jaką możesz teraz zrobić. W tej chwili umożliwiasz zachowania, które utrzymują ich w zależności i blokują ich rozwój. Prawdziwa miłość czasami oznacza powiedzenie nie. Rozmawiałyśmy godzinami. Laura dzieliła się rodzinnymi historiami finansowymi, o których nie miałam pojęcia, o tym, jak moja babcia manipulowała finansowo moją matką, jak moja mama powielała te wzorce z ojcem, jak moi bracia byli wychowywani z nierealistycznymi oczekiwaniami wobec pieniędzy. Przerwij ten cykl, Olivia, nalegała Laura, zanim się rozłączyła. To nie będzie łatwe. Na początku ci tego nie podziękują. Ale jeśli istnieje jakaś nadzieja na zdrowsze relacje rodzinne, to zaczyna się od uczciwości finansowej. Przez następny tydzień starannie przygotowywałam się do rozmowy, o której wiedziałam, że będzie trudna. Stworzyłam szczegółowy budżet pokazujący moją redukcję dochodów i rozważne ograniczenie nie oznacza porzucenia, a jedynie utorowanie drogi do zrównoważonego życia rodzinnego. W obliczu rosnących wydatków przygotowałam przemyślaną propozycję, nie miałam zamiaru wyeliminować wsparcia, ale znacznie je ograniczyć. Zbadałam rynki pracy dla ojca i brata, skomponowałam listę zasobów dotyczących programów wsparcia finansowego oraz zebrałam informacje o przystępnych mieszkaniach, gdyby musieli przeprowadzić się do mniejszego lokum. Przeprowadziłam próbne rozmowy ze sobą, starając się przewidzieć ich reakcje i wypracować odpowiedzi empatyczne, lecz stanowcze. Przypominałam sobie wciąż, nie chodzi o porzucenie rodziny, lecz o wsparcie, które nie zabierze mi przyszłości finansowej. W
przeddzień rodzinnej narady zadzwoniłam do Sary, szukając wsparcia. Może się zezłościć, wyznałam, a lęk ściskał mi pierś. Mogą powiedzieć, że ich nie kocham. Każdy, kto utożsamia miłość ze wsparciem finansowym bez ograniczeń, nie rozumie, czym naprawdę jest miłość, odpowiedziała. Bądź silna. Powinnaś to zrobić o wiele wcześniej. Zakończyłyśmy rozmowę, a ja poczułam strach i determinację. Wiedziałam, że coś musi się zmienić, nie spodziewałam się tylko, jak gwałtowne i szybkie będzie to załamanie. I jak nieoczekiwanie ocalonego przekonania ujawnią się uzależnione od nich serca. Niedziela. Rodzinna kolacja, nasz coroczny, najbardziej sakralny rytuał przy dębowym stole, który pamięta 3 pokolenia historii. Tego szczególnego wieczora moje dłonie lekko zadrżały, gdy postawiłam na stole butelkę wina. Obok talerza leżała teczka z moimi propozycjami, budżetem i dokumentami finansowymi, jak tykająca bomba zegarowa. Mama przygotowała mój ulubiony obiad, pieczeń z ziemniakami i ukochanym sosem, co tylko potęgowało poczucie winy. Czy naprawdę niszczę tę harmonię rodzinną? Jednak słowa Jennifer przypominały mi, upadek finansowy czai się tuż za rogiem, jeśli pozostałe relacje nie ulegną przekształceniu. Ten wygląd jest pyszny, mamo, powiedziałam, siadając do kolacji. Dla naszej najlepiej prosperującej córki, odpowiedział tata, podnosząc kieliszek jak zwykle za mnie. Te słowa, które niegdyś napawały mnie dumą, teraz brzmiały jak wymuszone formułki, niemal transakcyjne. Przez pierwsze dania rozmawialiśmy o codziennym życiu, o nowej pracy Daniela, nadchodzącej wystawie sztuki Chloe, planach połowów taty. Kiedy jednak mama wkładała główne danie na talerze, poczułam, teraz albo nigdy. Wzięłam głęboki wdech. Musimy porozmawiać. W firmie zaszły zmiany, mój zarobek zmniejszył się o 20%. 4 pary spojrzeń zawisły nade mną od zdziwionych po zaniepokojone. To nie moja wina, ale musimy dokonać kilku korekt w naszym układzie finansowym. Mama odłożyła salaterkę, spoglądając na mnie z troską. Jakie korekty? Wyjęłam dokumenty. Oto plan. Nadal chcę wam pomagać, ale muszę też zadbać o moją stabilność. Mogę pokryć połowę waszej raty na hipotekę, ale już nie pokryję rachunków i wydatków ekstra. Cicho, zapanowała grobowa cisza. Połowę? Odezwał się tata, pełen niedowierzania. Chcesz, żebyśmy sami opłacili połowę mieszkania? Od jutra. Nie od razu, sprostowałam. Przygotowałam 3-dniowy plan przejściowy, a także wykaz ofert pracy, położyłam przed nimi wykazy stanowiska w korporacjach, solidne, pełne benefitów i perspektyw. Daniel prychnął, odwracając głowę. Menadżer w handlu. Nie dziękuję. To są stanowiska podstawowe w korporacji, podkreśliłam. Z twoim doświadczeniem jesteś wykwalifikowany, mają pensje i perspektywy. Więc chcesz nam wybrać pracę? Ojciec podniósł głos, rzadko spotykaną ostrością. Nie odpowiadałam, łapiąc oddech. Proponuję opcję. Ale sama nie mogę dalej was utrzymywać na obecnym poziomie, mój dochód nie pozwala. To znajdź inną pracę. Wtrąciła się Chloe. Albo poproś o podwyżkę. Coś wymyśl. Słowa jak cios. Nie opuszczam nikogo. Odpowiedziałam, czując, jak serce bije mi mocniej. Dostosowuję wsparcie, które mogę realnie udzielić. Przez 3 lata pokrywałam wasze wydatki. A to niby nie jest porzucenie. Powiedziała mama szepcząc. Jej oczy wilgotniały. Wspólna wina znów zawisła w powietrzu, ale tym razem ja dostrzegłam manipulację. To nie kwestia wygody nad bezpieczeństwem. Chodzi o to, by stworzyć trwałą umowę, każdy według swoich możliwości. Łatwo mówić z twojego ekskluzywnego mieszkania, rzucił Daniel. Moje ekskluzywne? Oburzyłam się. To kawalerka, za którą płacę z wyrzeczeniem. Odłożyłam dom, emeryturę, wakacje, wszystko, żeby was wspierać. Emocje kipiały we mnie. A teraz, kiedy fizycznie nie mogę już funkcjonować na tym samym poziomie, traktują mnie, jakbym była egoistyczna. Dajesz nam lekcje finansów, jakbyśmy byli dziećmi, podniósł głos tata. Ja zarządzałem pieniędzmi, zanim się urodziłaś.
I jakże ironiczne było to stwierdzenie, biorąc pod uwagę naszą obecną sytuację, lecz zagryzłam wargi, by nie odpowiedzieć. Nie daję wam lekcji, tylko wyjaśniam swoją rzeczywistość. Chcę pomagać dalej, ale tylko na takim poziomie, który jestem w stanie unieść. A co z remontem kuchni? Zapytała cicho mama. Blaty już wybraliśmy. To, że skupiała się na tym luksusie zamiast na naszej wspólnej stabilności finansowej, wszystko jasne uczyniło. Remont kuchni był moim zdaniem najmniejszym z naszych problemów. Mówimy o podstawowym bezpieczeństwie mieszkaniowym, zarysowałam swoją propozycję. Będę dalej dopłacać do kredytu, ale w niższej kwocie. Pomogę wam ułożyć rodzinny budżet, pomogę Danielowi i tacie znaleźć lepsze prace i poszukam stypendiów dla kołu. Zaproponowałam też, żebyście rozważyli przeprowadzkę do mniejszego mieszkania albo wynajmowanie pokoju, by mieć dodatkowy dochód. Z każdą moją sugestią ich miny stawały się coraz chłodniejsze. Czyli teraz kontrolujesz nasze życie, bo masz kontrolę nad pieniędzmi, podsumowała Chloe z goryczą w głosie. To nie o to mi chodzi, wcale. Upewniałam się desperackim tonem. Chcę znaleźć rozwiązania, które działają dla nas wszystkich. Rozwiązania, które będą dobre również dla ciebie. Chcesz powiedzieć, poprawił tata, odsuwając się od stołu. Po tym wszystkim, co dla ciebie poświęciliśmy, tak nam się odwdzięczasz. Porzucasz nas, kiedy rzeczy zaczynają się troszeczkę komplikować. Trochę komplikować. Powtórzyłam z niedowierzaniem. Mam 20% cięcia pensji i od 3 lat finansowo utrzymuję tę rodzinę. Jak to jest trochę trudne? Gdybyś nas kochała, znalazłabyś sposób, powiedziała mama cicho, a każde słowo uderzyło mnie jak fizyczny cios. Miłość to nie bankomat bez dna, odpowiedziałam, ton mi się łamał. Kocham was, dlatego zamiast doprowadzić się do ruiny, szukam trwałego wyjścia. Rozmowa pogorszyła się jeszcze bardziej. Tata nazwał mnie egoistyczną i niewdzięczną. Mama płakała cicho, przerywając tylko, by powiedzieć, że skutecznie zawiodła jako matka, skoro byłam w stanie potraktować ich tak. Daniel rzucił sarkastyczne uwagi na temat moich prawdziwych priorytetów, a Chloe w końcu wybiegła, krzycząc przez ramię: nigdy jasno nie popierałaś moich artystycznych marzeń. Po godzinie krążących w kółko kłótni i narastających emocji wstałam. Zebrałam swoje niezmienione propozycje budżetowe i powiedziałam: myślę, że wszyscy potrzebujemy przestrzeni, żeby to przemyśleć. Porozmawiajmy jutro, gdy wszyscy będziemy spokojniejsi. Kocham was i chcę znaleźć rozwiązanie, które będzie działać. Ale obecne ustalenia nie są możliwe przy mojej zmniejszonej pensji. Uciekasz od problemu. Rzucił tata. Nie uciekam. Mówiliśmy rzeczy, których później będziemy żałować. Spokojnie odpowiedziałam. Wrócę jutro po południu i porozmawiamy racjonalnie. W drodze do domu łzy zasłoniły mi widok. Wiedziałam, że spotkam się ze sprzeciwem, może nawet złością. Nie spodziewałam się jednak poziomu manipulacji emocjonalnej, który mnie zaskoczył. Wyglądało na to, że ich miłość była przynajmniej częściowo uzależniona od mojego wsparcia finansowego. Mimo to trzymałam się nadziei, że po nocy refleksji zrozumieją rozsądek mojego stanowiska. W końcu byliśmy rodziną, poradzimy sobie razem, znajdziemy kompromis, który ochroni zarówno relacje, jak i naszą sytuację finansową. A jednak następnego popołudnia obudziłam się w techniczny sposób bezdomna. Stałam na werandzie z wielkim stosikiem moich rzeczy z dzieciństwa na przednim trawniku i z notatką, która miała na zawsze zmienić moje pojęcie o rodzinnej lojalności. Poranek nastąpił z niepewnym optymizmem. Prawie nie spałam, przez cały czas dopracowując swoje podejście. Złagodzone niektóre ograniczenia budżetowe, przygotowany bardziej stopniowy plan przejściowy. Wzięłam kawę i bułeczki z ulubionej piekarni rodziców jako gest pojednania. Kiedy skręcałam w ulicę mojego dzieciństwa, wyczułam, że coś jest nie tak. Z daleka zobaczyłam bezładny stos rzeczy na trawniku pod domem. Gdy podeszłam bliżej, serce zaczęło mi bić szybciej. To były ubrania, książki, oprawione zdjęcia. Wszystkie moje pamiątki z dzieciństwa. Zaparkowałam nerwowo na chodniku i pobiegłam do stosu. Niedowierzanie ustąpiło miejsce przerażeniu. Wszystkie moje rzeczy, dyplomy, trofea,
nawet zapasowe ubrania, wszystko wyrzucone bez ceremonii. Oszołomiona podeszłam do drzwi. Trzymałam w drżącej dłoni klucz do domu, który miałam od czasów szkoły średniej. Nie pasował do zamka. Zamek został wymieniony. To się nie może dziać, wyszeptałam, próbując klucza raz, 2 razy, może 3 raz, jakby powtórzenie miało zmienić rezultat. Dzwoniłam domofonem, potem siłą pukałam, gdy panika się nasilała. Mamo, tato, proszę, otwórzcie drzwi. Musimy o tym porozmawiać. Z firanki w salonie poruszyła się zasłonka. Ujrzałam bladą twarz mamy i Eti grzesznali, żebym się zbliżyła, zanim zasunięto kurtynę. Powiedziałam słabnącym głosem. Mamo, proszę, chodź ze mną, porozmawiaj. W ciszy, która zapadła, nie usłyszałam żadnej odpowiedzi z wnętrza domu. Sąsiedzi zaczęli wychylać się zza swoich okien, poruszeni nagłym zgromadzeniem w moim ogrodzie. Wstyd rozlał się po moich policzkach, gdy zdałam sobie sprawę, że narobiłam zamieszania. Gdy odwróciłam się w stronę swojego skromnego dobytku, zauważyłam białą kopertę wpiętą w starą, przetartą torbę podręczną. W środku znajdował się odręcznie napisany liścik czysty, elegancki charakter pisma mojej matki, Oliwii. Przemyślałyśmy wczorajszą rozmowę i doszłyśmy do wniosku, że twoje nowe warunki są nie do przyjęcia. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy, twoja samolubność jest głęboko rozczarowująca. Kiedy będziesz gotowa przemyśleć swoje postępowanie i wypełnić swoje obowiązki wobec tej rodziny, możemy porozmawiać. Do tego czasu uważamy, że dobrze będzie, jeśli nabierzemy trochę dystansu. Mama i tata. Słowa zdawały się prześlizgiwać po moim sercu. Łzy zbierały się mi w oczach. Wzajemne wsparcie, odpowiedzialność, to brzmiało, jakby coś mi były winne. Jakbym była tylko numerem na wyciągu bankowym. Z trudem odwróciłam się i spojrzałam na Iana Fostera, mojego sąsiada z dzieciństwa. Wspólnie wspinaliśmy się na te same drzewa, jeździliśmy tymi samymi rowerami po tych samych chodnikach. Teraz obserwował moją chwiejność, mój upokorzenie. Mama i tata mnie zostawili. Urwałam, próbując znaleźć słowa. Jen rozejrzał się wokół, przyjął torbę z moimi rzeczami. Pozwól, że pomogę. Zanim zacznie padać, mam pikupa pod domem. Powiedział troskliwie. Kiwnęłam głową, wdzięczna, zbyt oszołomiona, by oponować. Razem zbieraliśmy moje porozrzucane przedmioty. W czasie, gdy pakowaliśmy, próbowałam nawiązać kontakt z rodzicami, telefony, bezpośrednio na pocztę głosową. Zablokowali mój numer. Spojrzałam na ekran z niedowierzaniem i wyrzekłam głośno. Co się stało? Co się stało? Zapytał Jen, kładąc karton na pejs. Powiedziałam, że muszę ograniczyć finansowe wsparcie, dostałam mniej wypłaty. Myślałam, że porozmawiamy o alternatywach, słowa brzmiały słabo, niepełne. Alternatywy? Dopytał z rozumieniem w oczach. Masz na myśli, że mają się sami utrzymywać? Częściowo tak, albo przynajmniej podzielić koszty sprawiedliwiej. Łzy ponownie zamgliły mi wzrok. Nigdy nie sądziłam, że wybiorą pieniądze zamiast mnie. Gdy Jen zawiózł mnie do mieszkania, na dworze lunął deszcz, jakby sam wszechświat podkreślał dramat tej chwili. Siedziałam, patrząc za okno, telefon w ręce, nadal czekając, że ktoś będzie próbował naprawić to nieporozumienie. Zamiast tego powiadomienie z Facebooka. Otworzyłam aplikację i zobaczyłam post mojej matki. Zrozpaczona, kiedy ci, dla których wszystko poświęciłaś, porzucają cię w chwili potrzeby. Rodzina powinna znaczyć więcej niż pieniądze. Komentarze zaległy pod postem pełne żalu, rozczarowania, gniewu. Etykieta została już przypięta, egoistka, córka bez serca. To typowe na social mediach, podkreśla Jen z powagą. Ludzie, którzy wykorzystują sieci do konfliktów rodzinnych, zazwyczaj nie zależy im na prawdzie. Kiedy wróciliśmy do mojego mieszkania i rozpakowaliśmy ostatnie pudło, 3 ciotki, 2 wujków. Kilku kuzynów, wszyscy wyrzucali mi, że opuściłam rodziców po tym, co dla mnie zrobili. Nikt nawet nie chciał poznać mojej wersji. Chcesz tu zostać? Zapytał Jen, obawy wyraźnie malowały się w jego spojrzeniu. Pokręciłam głową.
Potrzebuję przetrawić to sama, ale dziękuję. Gdy odjechał, usiadłam w otoczeniu pozostałości fizycznych śladów mojego dzieciństwa, wyrzuconych błyskawicznie przez moich rodziców. Telefon wciąż się trząsł od kolejnych powiadomień, kuzyni, znajomi pytania, komentarze. Wyłączyłam dźwięk, zwinęłam się w kłębek na sofie i pozwoliłam, by ból i zdrada mnie zalały. Rodzina, dla której oddałam wszystko, porzuciła mnie wtedy, gdy przestałam być portmonetką. Uświadomiłam sobie, że moje bezwarunkowe oddanie miało konkretną cenę. W kolejnych dniach odkryłam, jak kompletnie zostałam wygnana z ich życia, maile bez odpowiedzi, listy zwracane Rowgate przez milczenie rodziców. Słuchać tylko ich opowieści, pełnej manipulacji, to była kliniczna perfidie. Zostałam zdegradowana, z kochanej córki i siostry do bankomatu, a gdy przestał wypłacać, zostałam wyrzucona. To złamało we mnie coś fundamentalnego. Ból kipiał w moim ciele, pustka pod żebrami z każdym oddechem. Straciłam rodzinę i wiarę w to, co rodzina oznacza. W najciemniejszych chwilach nie widziałam światełka ratunku. Czy kiedykolwiek przestanę być definiowana przez tę ranę? A jednak najniższy punkt często jest początkiem odbudowy. Tylko że w tej gęstej mgle zdrady nie potrafiłam tego jeszcze dostrzec. Pierwszy tydzień po zamknięciu przepłynął we mgle bólu i niedowierzania. Zabrakło mi sił 3 dni z pracy, bo emocjonalnie ległam. Mój azyl, mieszkanie wypełniły duchy dzieciństwa, porozrzucane wszędzie. Druga noc nadeszła Sara z jedzeniem na wynos i niewzruszoną postanowieniem: nie wyjdzie, dopóki nie zjem czegoś pożywnego. Pomogła odgruzować moje rzeczy, co schować, co przekazać, co oddać. Jesteś w szoku, powiedziała, patrząc, jak mechanicznie układam albumy. Spytałam głucho: to trauma? Bo inni cierpią przecież gorzej. Zdrada ze strony najbliższych jest absolutnym traumą, upewniła mnie. A porównywanie nie umniejsza twojego bólu. W weekend wróciłam do pracy, urlop się skończył. Utrzymanie fasady profesjonalizmu pochłaniało ostatki sił. Na spotkaniach dryfowałam, myśli wciąż wracały do tamtej konfrontacji. 2 tygodnie po zamknięciu David wezwał mnie do biura. Oliwia, martwię się o ciebie. Zaczął bez wstępów. Twoja praca ostatnio jest nieobecna. W analizie portfela Davidson były błędy, jakich nie popełniałaś nigdy. Przepraszam, powiedziałam odruchowo. Już to poprawiam. Nie chodzi o korekty. Odparł łagodniej. Martwisz mnie, to nie jest twój styl. Jego szczera troska przebiła mój profesjonalny pancerz. Łzy poleciały same. I łzy popłynęły. Przechodzę przez osobiste problemy. Udało mi się chociaż wypowiedzieć to, szukając po omacku chusteczki. W rodzinie narastały tarcia. Przepraszam, wyznałam, to wszystko negatywnie wpływa na moją pracę. Ku mojemu zdziwieniu, David podzielił się, że sam doświadczył rodzinnego rozłamu lata wcześniej. Szukaj pomocy profesjonalnej, poradził. Nie musisz sama przez to przechodzić. Mogę chwilowo dostosować twoje projekty, ale potrzebuję, żebyś zatroszczyła się o siebie. Tamtego popołudnia zadzwoniłam do 3 terapeutów z listy mojego ubezpieczyciela. Dr Emily Parker miała wolny termin na przyszły tydzień, a coś w jej spokojnym, obiektywnym głosie przez telefon poruszyło we mnie strunę rezonansu. Na pierwszym spotkaniu opowiedziałam całą historię: lata wsparcia finansowego, narastające poczucie obowiązku, konfrontacja i bolesne rozstanie. To, co opisujesz, nosi znamiona przemocy finansowej, zauważyła dr Parker, słuchając uważnie. Twoja rodzina stworzyła zależność, potem posłużyła się emocjonalną manipulacją, by ją utrzymać, to właśnie przemoc finansowa. To wydaje się ekstremalne, zaprotestowałam, czując, jak zahacza to o słowo kradzież, które nikt mi nie zarzucił. Nie chodzi tylko o kradzież, wyjaśniła ze spokojem. To chodzi o kontrolę, manipulację i wyzysk. Wykorzystywali poczucie winy, obowiązku, szantażu emocjonalnego, by wyciągać wsparcie finansowe ponad rozsądną granicę. A potem surowo cię ukarali, gdy próbowałaś postawić granicę. W kolejnych tygodniach terapie ujawniły wzorce, które dotychczas pozostawały przede mną ukryte.
Dr Parker pomogła mi zobaczyć, jak systematycznie manipulowano moim poczuciem zobowiązania, jak uzależniano swoje aprobaty od mojego wsparcia finansowego, jak izolowano mnie od dalszej rodziny, która mogła dać mi inne spojrzenie na sytuację. Choć to zamknięcie było traumatyczne, w istocie daje ci szansę, zasugerowała dr Parker podczas 4. sesji. Tworzy czystą przerwę, umożliwia odbudowę twojego życia i tożsamości oddzielonych od ich wykorzystania. To pojęcie było przerażające, a zarazem wyzwalające. Kim byłam, jeśli nie żywicielką rodziny, tą odpowiedzialną, rozwiązującą problemy? Fizycznie też nie pozostawałam obojętna, przetwarzając traumę doświadczałam bezsenności, okradającej moją energię, ataki lękowe pojawiały się nagle, znikąd. W pierwszym miesiącu schudłam 12 funtów. Jedzenie traciło smak i było popiołem w ustach. Sara przekonała mnie, by dołączyć do jej zajęć jogi. Stały się moim cotygodniowym rytuałem, powoli pomagając mi odzyskać kontakt z ciałem. Matthew Campbell, kolega, z którym wcześniej niemal nie rozmawiałam, zauważył mnie samotną w pokoju socjalnym podczas lunchu i zaczął dzielić się domowymi ciasteczkami. Jego przyjaźń wyrosła powoli i delikatnie, tworząc sieć wsparcia świadomie wybraną i nie tą narzuconą. 2 miesiące po rozstaniu, na zalecenie dr Parker, umówiłam się z prawniczką od prawa rodzinnego Isabellą Martinez, by zrozumieć moją odpowiedzialność względem kredytu hipotecznego. Ponieważ twoje nazwisko nie figuruje ani na hipotece, ani w akcie własności, nie ponosisz prawnej odpowiedzialności za spłaty, wyjaśniała Isabelle, przeglądając dostarczone przeze mnie dokumenty. Twoje dobrowolne wpłaty nie tworzą zobowiązania prawnego. Ale moralnie poczułam ciężar. Isabelle podniosła rękę. Mogę doradzić tylko w kwestiach prawnych, ale powiem ci, w moim doświadczeniu, zdrowe relacje rodzinne nie opierają się na przymusie finansowym czy szantażu emocjonalnym. Dokumentuj wszystko, wpłaty, konfrontacje, moment zakończenia kontaktu. Jeśli uruchomią formalne działania, co przy obecnych okolicznościach jest mało prawdopodobne, będziesz miała solidne podstawy. Z pomocą doktora Parkera i Jennifer Cooper, mojej doradczyni finansowej, zaczęłam odbudowywać stabilność. Stworzyłam ścisły budżet, priorytetem stało się odtworzenie funduszu awaryjnego. Szukałam dodatkowych źródeł dochodu i w końcu zdobyłam zlecenie konsultingowe, które zrekompensowało spadek wynagrodzenia. Najważniejsze, ustanowiłam zdecydowane granice. Gdy pierwszy termin spłaty hipoteki minął, telefon zalała mnie fala wiadomości od dalszych krewnych. Rodzice mieli niebawem stracić dom. I to była moja wina. Odpisałam krótko i rzeczowo, przez 3 lata finansowa wsparłam rodzinę. Gdy musiałam je ograniczyć ze względu na własne ograniczenia finansowe, rodzina zerwała kontakt zamiast poszukać wspólnego rozwiązania. Przykro mi, że mają trudności, ale nie jestem w stanie pomóc. Odpowiedzi się różniły od oburzenia aż po niechętną zgodę, lecz ja pozostałam nieugięta. Dr Parker pomogła mi opracować scenariusze trudnych rozmów i strategię radzenia sobie z poczuciem winy. Poczucie winy to mechanizm, który zainstalowano, by cię kontrolować, tłumaczyła. Za każdym razem, gdy je poczujesz, uznaj je jako narzędzie, nie jako odzwierciedlenie rzeczywistości. 3 miesiące po rozłamie dostałam pierwszą bezpośrednią wiadomość od ojca. E-mail, surowy ton. Hipoteka jest opóźniona o 2 miesiące. Bank grozi eksmisją. Potrzebujemy twojej natychmiastowej pomocy. Porozmawiamy o twoich obawach po stabilizacji sytuacji finansowej. Bez przeprosin, bez choćby cienia refleksji nad własnym postępowaniem, tylko kolej na żądanie pieniędzy. Z drżącym sercem, ale zdeterminowana, odpisałam. Przykro mi, że mierzycie się z widmem eksmisji i niestety nie jestem w stanie udzielić wsparcia finansowego na ten moment. Dalej mogę pomóc w stworzeniu realistycznego budżetu i poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodu. Odpowiedzią była jedna linijka. Twoje egoistyczne podejście kosztuje nas dom. Pokazałam tę wiadomość dr Parker na kolejnej sesji. Łzy spływały mi po policzkach. Czy jestem egoistką? Zapytałam z ponownie zakradającą się wątpliwością. Czy powinnam opróżnić fundusz awaryjny, który ciężko odbudowałam, by im pomóc? Oliwia, pomyśl o tym, powiedziała łagodnie. W prawdziwie kochającej relacji ktoś, kto cię rzeczywiście kocha, nie narazi twojej stabilności finansowej.
Odmawiają wszystkiego poza pieniędzmi? Obwiniają ciebie, zamiast wziąć odpowiedzialność za własną sytuację? Jej pytania pomogły mi wyartykułować to, co trudno mi było wyrazić. Moja rodzina nie próbowała rozwiązać swojego problemu, oczekiwali, że to ja go rozwiążę, bez względu na koszty. To uświadomienie było punktem zwrotnym w mojej drodze ku uzdrowieniu. Wina nie zniknęła, ale straciła swoją przemożną siłę. Po raz pierwszy od tamtej bolesnej konfrontacji miałam wizję przyszłości zdefiniowanej moimi wyborami, a nie narzuconymi zobowiązaniami. Zaczęłam poszukiwać programów magisterskich, które pozwoliłyby mi rozwijać karierę. Odnalazłam pasję do fotografii i hobby, które porzuciłam rok wcześniej z braku czasu i pieniędzy, i zapisałam się na kurs. I choć moja rodzina wciąż żyła na marginesie mojego świata, ja zaczęłam rozumieć, że choć nie mogę kontrolować ich wyborów, mogę sterować swoją reakcją. Mogę wybierać zdrowie ponad obowiązek, granice ponad wyzysk, troskę własną ponad nieustanną potrzebę aprobaty. 6 miesięcy po zerwaniu odbudowałam fundusz awaryjny, ustabilizowałam swoją pracę i stworzyłam niewielką, ale prawdziwą sieć wsparcia. Ból nie zniknął, jego obecność była szczególnie odczuwalna w święta i ważne dni, ale już mnie nie pochłaniał. Ta pozornie ostateczna sytuacja okazała się początkiem życia budowanego na autentycznych relacjach i trosce o siebie, a nie na przymusie i uzależnieniu. Droga przed mną wciąż była niepewna, ale po raz pierwszy od tamtej tragicznej konfrontacji czułam, że mogę nią iść na moich własnych, prawdziwych warunkach. 6 miesięcy po znalezieniu porozrzucanych przez moich rodziców rzeczy, podpisałam umowę najmu nowego mieszkania. Nie był to dom moich marzeń, ale było to znaczące posunięcie, jasne, przestronne jednopokojowe mieszkanie z dużymi oknami i wystarczającym miejscem na kącik biurowy. Najważniejsze, wolne od cieni przeszłości. Świecę źródło dla życia, które teraz świadomie tworzę. Dzień przeprowadzki zbiegł się z wiadomością o przyznaniu mi premii za wyniki w pracy, uznanie za udaną strategię dla klienta, którą opracowałam po profesjonalnym odrodzeniu. David osobiście pogratulował: jestem dumny z tego, jak poradziłaś sobie w tych miesiącach. Inni po prostu BY się załamali. Gdy pakowałam swoje rzeczy w nowym lokum, uderzyło mnie jedno głębokie uczucie: po raz pierwszy od lat każdy zarobiony dolar był mój, by decydować, jak go rozdzielić według moich wartości i priorytetów. Moje decyzje finansowe nie były już podporządkowane zobowiązaniom wobec rodziny, wolność jednocześnie pociągająca i przerażająca. Z Jennifer opracowałam kompleksowy plan finansowego powrotu do równowagi, automatyczne przelewy odbudowy oszczędności emerytalnych, realistyczny harmonogram oszczędzania na mieszkanie bez rezygnacji z jakości życia teraz. Nawet zaplanowaliśmy drobne przyjemności, bilety na koncert, kolację z przyjaciółmi, kurs fotografii, na który miałam ochotę od dawna. Jak przypomniała Jennifer, zdrowie finansowe to nie tylko oszczędzanie, to świadome wydawanie zgodne z Twoimi wartościami. Sesje z dr Parker kontynuowały się, choć rzadziej, w miarę jak wzrastała moja stabilność emocjonalna. Pracowałyśmy nad cierpieniem po rozpadzie rodziny, gniewem, poczuciem winy i pogodnymi przypływami smutku, który czasem mnie zaska. Pomyśl o żałobie jak o cenie za miłość sugerowała w szczególnie trudnej chwili. Opłacasz ją, bo miłość była prawdziwa. To spojrzenie pomogło mi honorować uczucia bez pozwolenia, by mnie pochłonęły. Pozwalało odczuwać ból straty, a jednocześnie iść dalej. 7 miesięcy po rozłamie dostałam informację ze strony dalszej rodziny, że dom moich rodziców oficjalnie jest w procesie eksmisyjnym. Pomimo moich wyraźnie postawionych granic, poczułam nową falę poczucia winy i... Moja decyzja. Tamtej nocy zadzwoniłam do dr Parker na pilną sesję. Mogłabym to zrobić, powiedziałam, spacerując po nowym salonie. Mam wystarczająco dużo w funduszu awaryjnym, żeby spłacić ich hipotekę. Dr Parker wysłuchała mnie spokojnie, po czym zapytała: ale czego ich to nauczy? I ile to będzie cię kosztować nie tylko finansowo, ale emocjonalnie i psychicznie? Przyznałam, że znów musiałabym opróżnić swoją poduszkę bezpieczeństwa. A znając ich wcześniejsze zachowania, gdybym raz zapłaciła, oczekiwaliby więcej. I tak koło by się zamknęło. Zamiast więc wysyłać pieniądze, napisałam starannie sformułowanego maila oferując pomoc niefinansową, informacje o tanim wynajmie,
kontakt do doradcy finansowego i wsparcie w szukaniu pracy dla ojca i brata. Wysłałam to, wiedząc, że pewnie zostanie zignorowane. I tak się stało. Tydzień później dostałam wiadomość od Daniela, pierwszy bezpośredni kontakt z rodziny od miesięcy, który nie był prośbą o pieniądze. Krótka wiadomość, znowu mnie zwolnili. Szukam pracy. Nie wysłałam mu gotówki, zamiast tego przekazałam kontakt do znajomego rekrutera z firmy biurowej. Ku mojemu zaskoczeniu Daniel poszedł na rozmowę, dostał pracę. Napisał tylko, dzięki za namiar. Bez przeprosin. Bez uznania naszych wcześniejszych rozłamów. Ale to był jakiś most nad przepaścią między nami. Na zbliżające się zakończenie szkoły Chloe założyłam fundusz edukacyjny, miała wsparcie finansowe, jeśli będzie pracować i chodzić na warsztaty budżetowe. Dowiedziałam się, że zaakceptowała warunki niechętnie. Rodzice milczeli. Przez dalszą rodzinę dowiedziałam się, że musieli przenieść się do mniejszego mieszkania i całkowicie mnie obwiniali za swoje kłopoty. Bolało. Ale, jak często powtarzała dr Parker, nie kontrolujesz tego, co inni o tobie myślą. Liczy się, jak ty żyjesz swoją prawdą. Rok po zerwaniu więzi z rodziną zorganizowałam małe spotkanie w moim mieszkaniu, świętowanie mojego powrotu do zdrowia i niezależności. Była Sara, Matthew z pracy, kilka nowych przyjaciół z zajęć fotograficznych i wolontariatu. Gdy siedzieliśmy przy stole, zdałam sobie sprawę, stworzyłam nową rodzinę z wyboru. Z szacunku, zdrowych granic i prawdziwej troski. Nie z obowiązku. Za Oliwię. Wznosiła toast Sara. Za odwagę wybierania zdrowia zamiast pozornej harmonii, prawdy zamiast wygody i szacunku do siebie zamiast szukania aprobaty. Popłynęły łzy nie z bólu, lecz z uznania. To była moja prawda. Byłam silniejsza, mądrzejsza, bardziej sobą. 2 tygodnie później niespodziewany telefon od mamy. Głos drżał. Powinniśmy porozmawiać. Spotkaliśmy się w neutralnym miejscu. Wyglądali starzej, słabiej. Rozmowa była sztywna, nieskładna, bez przeprosin. Mówili o trudnościach, nowym życiu po 50, o rynku mieszkań. Słuchałam z empatią, ale nie rezygnowałam z granic. Gdy poruszyli temat pieniędzy, byłam gotowa. Kocham was, powiedziałam łagodnie. Ale nasza relacja nie może się już opierać na pieniądzach. Mogę pomóc inaczej: szukanie pracy, budżet, kontakty, ale nie finansowo. Ojciec spochmurniał, ale skinął głową. Matka wyglądała na rozczarowaną, ale nie zaskoczoną. Pożegnaliśmy się, umawiając na przyszłe spotkanie. Mały, kruchy początek. Bez złudzeń, ale z cieniem nadziei. W drodze do domu rozmyślałam o lekcjach tego roku. Prawdziwa miłość nie manipuluje pieniędzmi. Zdrowe relacje opierają się na wzajemności, nie jednostronnym poświęceniu. Granice nie są egoizmem, są fundamentem autentycznego połączenia. Samoopieka to nie luksus, to konieczność. Rodzina to nie tylko dziedzictwo, to także wybór. I co najważniejsze, moja wartość nie zależy od tego, ile mogę komuś dać. Jestem wartościowa, bo jestem sobą z moimi granicami, marzeniami, wadami i siłą. To wszystko miało ogromną cenę, być może trwałe pęknięcie więzi rodzinnych, miesiące emocjonalnego bólu, kryzysy finansowe i koniec iluzji o lojalności. Ale bez tamtego zerwania mogłabym wciąż tkwić w destrukcyjnym cyklu. Teraz stoję mocno w swojej prawdzie. Kochać rodzinę nie znaczy wspierać destrukcyjne wzorce. Pomoc nie oznacza poświęcenia siebie. Czasem największym aktem miłości jest powiedzenie nie, kiedy tak oznacza dalsze krzywdzenie. Niedawno młodsza koleżanka wspomniała, że pomaga rodzicom z hipoteką. Zobaczyłam znajomy wzorzec. Zaprosiłam ją na lunch i podzieliłam się moją historią. Jak odróżnić pomoc od uzależniania? Zapytała. Zdrowa pomoc daje siłę do niezależności, wyjaśniłam. Uzależnianie tworzy zależność. Pomoc ma ramy i warunki. Uzależnianie nie kończy się nigdy. I co najważniejsze, prawdziwa pomoc nie odbywa się kosztem twojego bezpieczeństwa i zdrowia. W jej oczach pojawiło się zrozumienie. Początek świadomości, która być może ochroni ją przed tym samym bólem.
Jeśli to czytasz i jesteś w podobnej sytuacji, wspierasz rodzinę ponad swoje możliwości, dusisz się pod ciężarem obowiązku, zapytaj siebie, czy naprawdę pomagasz, czy tylko utrwalasz schemat. Zdrowe granice z rodziną bolą, ale prowadzą do prawdziwych relacji opartych na szacunku, niezależności. A na to właśnie zasługujemy wszyscy. Twoja wartość nie zależy od tego, co możesz dać. Zasługujesz na miłość za to, kim jesteś.